Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w moim Volvo, amerykańskim Volvo. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak się tutaj urządziłam. Wydaje mi się, że ten film powinnam zacząć jednak od mojego stanowiska pracy, więc tak wygląda moje stanowisko pracy, fotel. Wszyscy sobie chwalą fotele Volvo, że są bardzo wygodne. Rzeczywiście jest bardzo wygodny, są inne od tych europejskich. Są takie strasznie, ja nie wiem, czy on jest skrzywiony, wydaje mi się, że jest skrzywiony, zresztą w sumie dopiero teraz tak naprawdę to zauważyłam, że ta strona jest tak straszliwie przesunięta do środka. No, chyba znalazłam odpowiedź na to, dlaczego boli mnie prawa noga straszliwie w czasie jazdy, więc on jest zupełnie niesymetryczny. Teraz to zauważyłam. Tutaj idzie wszystko ładnie, według szwa, a tutaj szef idzie tak. O, on jest złamany, jest uszkodzony, zresztą kierownik też jest uszkodzony. No ale nic, ogólnie fotel byłby wygodny, porusza się też tak troszeczkę do przodu. No i co? I tyle. Kierownica jest chyba taka dosyć jak w europejskich Volvach. Ja nigdy nie jeździłam tą starszą wersją Volvo, więc w sumie to ciężko mi powiedzieć. Jeździłam tylko nowym Volvem. Oczywiście mam tutaj swoje płyty. Większość płyt, które przywiozłam z Europy, moje ulubione płyty. Więc jest tutaj oczywiście kolekcja Foo Fighters. Tutaj są płyty AC/DC. To jest urządzenie do logbooka mojego. Tutaj jest logbook. No i tutaj jeszcze jakaś inna mieszanka płyt. Uchwyt na telefon. Tutaj sypią się straszne mandaty podobno za rozmowę przez telefon w czasie jazdy, a najgorsze jest jeszcze to, że od razu idzie to do abstraktu kierowcy. Tutaj firma dostaje co 3 miesiące bodajże abstrakt kierowcy z urzędu. Jeżeli kierowca dostanie jakikolwiek mandat, czy to w pracy, czy to nawet prywatnie, to wszystko idzie do firmy, dowiaduje się o tym szef, no i gdy się jest niebezpiecznym kierowcą, to firma płaci droższe ubezpieczenie, także tutaj wszyscy strzegą się od mandatów jak tylko mogą, bo człowiek dostanie mandat, nie dość, że musi zapłacić za ten mandat, to jeszcze dostaje opieprz od szefa, za to, że szef musi płacić droższe ubezpieczenie, więc strzegą się tutaj wszyscy od tego jak tylko się da. No i co jeszcze tutaj mamy? Takiego są kamery, ostatnio zaczęłam filmować ostro, będę pracować nad składaniem, także będzie obraz i na drogę i na mnie. Jest mój wiatraczek oczywiście, wiatraczek, który zmontowałam, który kupiłam sobie na setne skrzydło, na przewiezienie setnego skrzydła. Nie wiem, czy tutaj tak samo jest w Europie wszystko, taki schowek, tutaj sobie trzymam wazelinę do ust, baterię do kamer. Tutaj jest właśnie, zainstalowali ostatnio logbooka. Logbook myślę, że zasługuje na osobny film. Kiedyś Wam to pokażę. Co jest tutaj ciekawego, to są te zawory tutaj. U nas jest tylko ręczny, jedna wajcha, jest wszystko tak jakby razem. Tutaj są osobno, tutaj jest parking brake dla samego ciągnika, no i tutaj jest, proszę Państwa, zasilanie naczepy, zasilanie powietrzem naczepy, o tak. Reszta chyba wszystko mniej więcej tak samo, pewnie jak w europejskich wersjach. Także tutaj nie ma nic takiego co do pokazywania. Automat, nie będę Wam pokazywać mojego kosza na śmieci. Tylko to, że chodzi mi o to, że jest tutaj automat z iShiftem. Także tutaj są te przyciski zmiany biegów, jakbym chciała sama zmieniać. I co jeszcze? To się nie domyka do końca. Podpicie, uchwyty i tutaj też są. Widzicie, jeżdżę w butach. Ja zawsze jeżdżę w butach, ponieważ mam taką filozofię. Ja wiem, że bardzo dużo kierowców lubi jeździć na bosy, w ogóle zostawia buty na stopniach i dzięki temu jest bardzo czysto w kabinie. Ja jeżdżę w butach z tego względu, że uważam, że gdy dojdzie do wypadku, czy to nieważne, czy to ja bym miała wypadek, czy bym najechała na wypadek, to człowiek musi działać jak najszybciej i musi być gotowy do wybiegnięcia z auta i po prostu gdy się coś dzieje, to ja nie chcę biegać boso po autostradzie, tylko wiecie, jak coś, to
to ja wolę być gotowa i w tym momencie, gdybym zakładała buty, to już mieć gaśnicę w ręku, czy cokolwiek w ręku działać, zamiast myśleć o tym, że po butach. Zresztą na pewno nie raz słyszeliście o tym, czy może nie daj Boże doświadczyliście tego. No ja mam znajomego, który to doświadczył, który jeździł sobie gdzieś tam w Japonkach, miał wypadek, no i gdzieś boso biegał po autostradzie, więc dlatego też zawsze jeżdżę w butach, a tutaj już chodzę boso wszędzie dalej. No i co, to mam taką bańkę, tutaj w ogóle dostać bańkę w tej Ameryce to jest masakra. Na Truckstopach jest wszystko, są bańki na paliwo, ale nie ma baniek na wodę, więc ta jest w ogóle taka mega duża, strasznie dużo miejsca zajmuje, ma takie dziwne uchwyty, kupiłam ją w sklepie kempingowym, ciężko mi było dostać, musiałam dopiero ją zamawiać przez internet. No i co, mam 2 ręczniki, biały jest do twarzy, bo na białym bardzo widać dobrze, jak jest brudny i do twarzy musi być zawsze czysty ręcznik, a granatowy jest do rąk. Więc tak mają się odróżniać. Tam oczywiście też jak każdy kierowca po europejsku ma mydło, jakieś tam coś do mycia twarzy i płyn do mycia naczyń. Chociaż tutaj powiem wam, że 2 albo 3 razy tego używałam. Tak naprawdę, no bo tutaj mimo wszystko cały czas staję na truckstopach, nie jest tak jak było w Europie, że staje się często na dzikusach, gdzie nie ma niczego, żadnej toalety ani nic, albo tak na gabarytach to stawałam w szczerym polu, więc musiałam mieć wszystko. No ale mimo wszystko mam dalej, żeby przezorny zabezpieczony. Jak tutaj wygląda góra? Góra taka jest trochę dziwna, bo widzicie, że są tak półki zrobione, ale są kompletnie niezamknięte, przez to wszystko może wypadać w czasie jazdy. Trochę mi to przeszkadza, bo one są też wąskie, także tak jakby tutaj bym chciała mieć wszystkie swoje papiery, dokumenty, tak widzicie, no nawet się mapa nie mieści. Mam mapę papierową, którą dostałam w firmie przed pierwszą swoją trasą, więc no trochę się wszystko mało. Takie to jest za wąskie i strasznie cały czas sobie obijam głowę o to, co wstanę, coś próbuję zrobić i mam non-stop guza na głowie. Tutaj ta zasłona, osłona przeciwsłoneczna, nie wiem jak jest w europejskim Volvie, w tej starszej wersji, no i to mi się podoba, że się przesuwa. Więc nie wiem, czy tak jest, czy nie ma. W tym nowym Volvie było inaczej to rozwiązane. Tutaj jest tak, więc tak, jest taka półeczka. Góry jest też szyberdach. Pękniętą mam szybę w szyberdachu. Tutaj dawniej ktoś sobie widać ponaklejał. Coś chyba chciał zaklejać na ostro, no ja wolę mieć światło. Tutaj jest zasłona do tego. Po prostu się ją rozkłada. O, tak. Tak wygląda, więc się po prostu wkłada tak jakby pod dach. Wsuwa się, no i tam już zostaje, więc nic. Ja już muszę zostawić ją tu, później sobie ją złożę. O nie, nawet się udało, patrzcie, jedną ręką. Nie udało się. Jednak się nie udało. Później się uda. Zasłony, których tutaj zasłon w ogóle nie używam tych zasłon dookoła, bo mam te duże, ale o nich za chwilkę. Z tego względu też, że się straszliwie wkurzam, bo poprzedni kierowcy je całkowicie zniszczyli. Te żabki są połamane, zapchane są tutaj te szyny, bo jakoś po prostu darli na chama te zasłony, nie potrafili ich normalnie jak człowiek zasuwać. No i przez to one są całkowicie uszkodzone. Widzicie, są 3 żabki tylko, a reszta zasłona jest tak to chamsko w ogóle wygląda. No nic, po prostu jest tam i tego nie używam, także gdy idę spać, używam tych wielkich zasłon. I tak jest prościej, jak mam to pokazać. No tak. I z drugiej strony jest tak samo. Tutaj jest mniej używanych tych żabek, no ale mimo wszystko to przy niej jest ich całe mnóstwo zostawionych, więc używam tylko tej wersji, tej zasłony wielkiej. No i co? I przechodzimy do slipera. Tak wygląda slipper. Więc łóżko jest zdecydowanie dużo większe, ale o łóżku poświęcę osobny film. Jest gruby materac. No i tak, co tutaj mamy w tym slipperze? No, gdy się myśli o amerykańskich ciężarówkach, myśli się, że jest strasznie dużo miejsca i że po prostu nie ma szans się nie zmieścić z tym wszystkim. Ja jako kobieta i jako kierowca, który sobie sam wszystko gotuje absolutnie w trasie, no, udało mi się nie zmieścić w tym aucie wszystkiego. Co więcej, uważam, że brakuje tutaj półek i
jak europejskie nowe Volvo jest mistrzem zagospodarowania całej przestrzeni, pomimo tego, że wcale nie ma jakiejś wielkiej kabiny, największej kabiny, tak to, co zrobiło Volvo z półkami, ze schowkami w europejskiej wersji, to jest po prostu wirtuozeria i w europejskim Volvie mieściłam się i miałam wolne schowki, tak wam powiem. Tutaj nie, brakuje mi. Właśnie tutaj tych schowków wam nie pokazałam z przodu. Tutaj mam schowek, w którym trzymam papiery, tylko i wyłącznie paragony, bo jest ich bardzo dużo z trasy. CB Rady jest, takie mam, wielka grucha. No i tutaj co? Tutaj mam jakieś rzeczy do kamer, przystawki, jakieś tam rzeczy, tutaj tak samo jakieś rzeczy do kamer. A to co to jest? To są logbooki albo coś tam. No i plasterki, worki na śmieci. Więc tak, tutaj no były kiedyś drzwi widać, ale kierowcy wymontowali i przez to ja sobie kupiłam te gumki, pozakładałam sobie te gumki, żeby mi rzeczy w czasie jazdy nie wypadały. No w sumie nawet mi nie wypadają, no, staram się dawać wysokie rzeczy od tej strony, więc tutaj mam jakieś takie rzeczy, które mi się nie mieszczą w lodówce, a które mogą sobie być, zresztą nawet wolę je tutaj zostawiać w cieple, czy mango, żeby mi dojrzało lepiej. Mam blender, straszny jestem blenderarego mam. A tutaj co? Tutaj mamy jakieś tam talerze i takie rzeczy typowo do jedzenia, chusteczki, ścierki. Tutaj to schowek to też jest mistrzostwo, to jest tak naprawdę niby szafa. Tak się otwiera tą szafę, gdy się chce do niej dostać. Jest tutaj, no jest fajnie, bo jest miejsce na wieszak. Jest też takie coś zakładane tutaj na gumki. No i tutaj też trzymamy jakieś takie, widzicie, rzeczy do gotowania, także mam patelnię, jakiś tam garnek, naboje do kuchenki, no ale gdybym miała tutaj półkę, to już by było dużo fajniej, bo bym wykorzystała przestrzeń, no ale nie mam żadnej półki z kolei, no i to jest takie miejsce bardzo niewykorzystane. Dalej tutaj jest u dołu też jest taki schowek jakby, więc tam mam włożony plecak do kąpania, jak coś to po prostu mam od razu gotowe, tu są moje jakieś tam takie rzeczy, kosmetyki, tam też jest schowek, no takie miejsce, więc trzymam tam laptopa, jakieś takie rzeczy w pudełku. Tutaj jest, proszę Państwa, kontakt, przetwornica. Znaczy po prostu są normalne gniazdka, nie 230, tylko tutaj są akurat 110, bo Kanada ma taki prąd, to jest akurat przejściówka moja, więc co jeszcze? Tutaj mamy lodówka nie jest duża, ale jest ok, nie? Jak ja się mieszczę z lodówką w miarę, to jest ok, więc góra strasznie mrozi, więc u góry daje takie rzeczy, które mogą się trochę zmrozić, chociaż pomidor już się rozmarzł za dużo, więc na dole trzymam to, co się nie może zmrozić. Tutaj w drzwiach też pakuję warzywa, żeby mi właśnie nie zamarzły. No i tutaj jest zamrażalnik. Taki mały, też upycham na siłę, ostro, ale w miarę jest ok. A resztę, co potrzebuję do mrożenia, to mam w ogóle na samym końcu, na samym tyle, bo tam zostaje też zamrożone, więc lodówka jest fajna. Tutaj jest jeszcze taki jakby stolik do krojenia, też jest bardzo dobry. Jako że nie mam stolika, to przynajmniej wiecie, tutaj mogę cokolwiek przygotować. No jest taki też jakby stolik. To w ogóle służy jako stopień do wchodzenia na górne łóżko, bo nie ma tutaj żadnej drabinki. No i tam są miejsca na napoje. Tutaj są moje przyprawy, ponieważ dla mnie przyprawy są super ważne. Więc przypraw mam całe mnóstwo. Jakbyście się zastanawiali, co tu na przykład mam. No widzicie, mam tutaj tandoori masala, przyprawę, tutaj jest co? Kary, tego jeszcze nie używam tak naprawdę. Pieprz, bo używam tylko pieprzu takiego świeżego, anyż, garam masala, ja uwielbiam kuchnię hinduską, kmin rzymski, tutaj jest czerwony pieprz, różowy znaczy się, tutaj są płatki chili, kardamon, używam go do herbaty, a jakieś tam takie, widzicie, tutaj mam ten pieprz w młynku kolorowy, sól taką himalajską do kanapek, czy do jakichś takich rzeczy, do sałatek jest lepsza. No i tutaj jakieś mam takie inne rzeczy, których używam najczęściej i muszą być pod ręką i też muszą być wysoko, bo jak widzicie, tak samo były tutaj drzwiczki, ale widać komuś przeszkadzały tak naprawdę. Ja wiem, że chodzi o to, że te drzwiczki
otwierały się w czasie jazdy, bo były takie, zresztą lodówka też jak się dobrze jej nie zatrzaśnie, potrafi się otworzyć w czasie jazdy. No i pewnie się drzwiczki otwierały, więc kierowca je sobie wykręcił. Ja bym zamontowała magnes i wszystko by to zupełnie inaczej wyglądało. Znaczy już nawet nie, że wyglądało, ale by inaczej funkcjonowało. A tak to widzicie, z tego, że mam tyle miejsca, jak nie mam gdzie rzeczy włożyć, więc w zasadzie tutaj sobie upchnęłam po tych szafkach wszystkie rzeczy do gotowania, jakiś tam miód codziennie do owsianki. Jem miód, to jest moja yerba. Tutaj co to jest? Jakiś makaron, jeszcze go nie gotowałam. Nutella raz na jakiś czas mam ochotę, to jest masło. No i widzicie, jakąś kawę, też rzadko piję, ale czasami sobie lubię zrobić. Tutaj co mam? Sos sojowy, sezam, olej sezamowy do jakichś takich jak rzeczy chińskich. O Jezu, co tam mam jeszcze? Sama nie widzę. Płatki owsiane, bo dla mnie to jest świętość. Płatki owsiane codziennie. Tutaj mam cynamon, dodaję sobie do wody, do picia na co dzień. Laski cynamonu. Tutaj mam sól, taka jak do gotowania, duża. Oliwa z oliwek, olej. Tam z tyłu mam jakąś mąkę, żerysz, coś takiego. No i co? I łóżko. 2 podusie. Jak sobie w ciągu dnia coś robię na laptopie czy coś, jak mam wolny czas, to mi się jest fajnie opierać o ścianę. Jak mam takie 2 podusie. Tutaj jest właśnie włącznik do przetwornicy. Więc tak. Tutaj sobie włączam i u dołu mam prąd. Jak sobie chcę podłączyć blender, naładować coś czy cokolwiek. Tutaj to są wywietrzniki. Takie. Otwórz się. Coś takiego. No i tutaj jest światło. Tutaj nie wiem, co kto kombinował. Takie są nawiercenia. No są. Od czego one są? Nie wiem. Nie znam historii. To wyłączę. Tutaj jest ogrzewanie i całe sterowanie, radio i takie tam różne. Wtyczka. Gwiazdko znaczy się, nie wtyczka. No i co? Moja pościel czekająca na wieczór. No i tyle. No i górne łóżko, moje górne łóżko. W zasadzie tylko mam górne łóżko, które mi służy za szafę. I normalnie, gdybym... Normalnie w europejskich wersjach zawsze miałam złożone to górne łóżko, no ale tutaj no nie da się złożyć, bo gdy się składa górne łóżko, to się składa kompletnie na pionowo praktycznie, więc nic bym tam nie zmieściła. A ja tak mam część rzeczy w swojej walizce. Tutaj widzicie, mam tu jakiś ręcznik i no jakieś takie no ubrania, no. To co każdy człowiek w trasie potrzebuje, no. Ja żyję w tym aucie, nie wynajmuję mieszkania, tylko żyję tutaj, więc potrzebuję mieć wszystko i na ciepło i na zimno. No widzicie, teraz jestem w Teksasie, jest 25 stopni, więc jest mi gorąco właściwie w tej bluzce. Więc potrzebuję mieć takie letniejsze rzeczy. Załaduję się, za 2 dni już będę miała mróz, wrócę do Kanady za 4 dni, to już będzie minus 20, więc potrzebuję mieć wszystko. Więc potrzebuję miejsca. Tutaj u góry są tak naprawdę 2 schowki, o tutaj schowane, jeden schowek tutaj, drugi schowek tutaj, ale nie ma do nich dostępu stąd, więc one są tak naprawdę dla tego drugiego kierowcy, który sobie tam, wiecie, śpi i gdy wstaje, to potrzebuje tam coś mieć, nie? Cokolwiek. Więc ja śpiąc tutaj na dolnym łóżku, no nie korzystam z nich, no, jakieś tam rzeczy uchwałam, których w ogóle nie używam, no ale tak naprawdę jako tako nie zostanie mi wykorzystane, więc górne łóżko, 100% szafy, tutaj wszelkie rzeczy do gotowania, tutaj są właśnie tak samo, zresztą nie pokazałam wam, tutaj są też 2 gniazdka, bo wydaje mi się, że tutaj amerykańscy kierowcy to tak typowo raczej chyba albo biorą jedzenie przygotowane przez siebie wcześniej z domu, które po prostu odgrzewają tylko w mikrofalówce, które mają. Ja tutaj nie mam mikrofalówki, takiej nie potrzebuję, by tak bym nie odgrzewała w mikrofalówce, bo nie lubię jedzenia z mikrofalówki. To raz. No i druga sprawa to, proszę Państwa, co? To kierowcy często mają tutaj drukarki, więc to zazwyczaj miejsce pewnie wykorzystuję na drukarkę, skoro tam jest gniazdko, albo na mikrofalówkę właśnie, jakieś takie urządzenie. Ja nie mam żadnych z tych rzeczy i używam po prostu do... To wszystko służy jako moja kuchnia. I co bym jeszcze chciała powiedzieć? Tam u góry są wyloty powietrza do ogrzewania, o tam. Jest jeszcze jeden tam taki boczny na górne łóżko. Tutaj są tak samo 2 wyloty powietrza, no i tak samo ten taki wentylator, wywietrznik, czy jak to nazwać. No i co? Chyba wam wszystko pokazałam, nie? Ach, jeszcze tutaj jest jeden schowek. Tutaj jest jeden schowek, taki plastikowy, który tak działa.
No takie rzeczy, wiecie, niepotrzebne, ale potrzebne. I co, pewnie by było tyle. Także widzicie, tak się urządziłam w tym moim Volvo. Odcinek dosyć malutki, ale pokazałam wam wszystko ze szczegółami. Więc nie wiem, jak sobie wyobrażaliście, takie Volvo w środku, takie jest moje. Więc niby bardzo dużo miejsca, ale to nowe Volvo w Europie zrobiło lepszą robotę z półkami. A tutaj jest takie, no wsiąść, coś wrzucić, ale nie mieszkać. No jest dużo miejsca, jest wygodnie, no ale kurde, jakby się te szafki zamykały, byłoby świetnie. A gdyby te szafki u góry były jeszcze wszędzie zamykane, no to już zupełnie inaczej się można urządzić. A tak, to tak, widzicie, te gumki czasami strzelą, to coś mi spadnie. No i tak. Ale ogólnie to łóżko jest wygodne, dużo miejsca jest. Ach, to wam jeszcze nie pokazałam, tam trzymam tutaj worki na śmieci. No i co? Pewnie byłoby tyle, nie? Kurczę, gorąco jest. Jest gorąco. Muszę sobie szyby potwierać. Jak szybę potwieram, to z kolei będzie słychać ten, jak to się nazywa? Kompresor, nie kompresor. Jak otworzę szybę, po prostu będzie głośno, bo ten kierowca z boku ma włączoną klimatyzację. No. Chodzi mu silnik. Więc co? Dziękuję wam za uwagę i zapraszam was do kolejnego filmiku, który do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. I pozdrawiam was z Laredo. Laredo jest praktycznie, leży na granicy z Meksykiem. Także miasto w zasadzie jest podzielone na pół. Pół to jest Laredo w Teksasie, Ameryka, Stany Zjednoczone, a drugie jest Nuevo Laredo. Ja nie znam hiszpańskiego i to już jest meksykańska część miasta. Więc pozdrawiam was stąd. Trzymajcie się i pa!